wieku 16 lat zrobiłam podstawowy kurs szybowcowy. Dlaczego LOT? Przede wszystkim dlatego, że jest to nasz narodowy przewoźnik z kilkudziesięcioletnią tradycją. Posiada nowoczesną flotę samolotów. Zachęcam też również wszystkie kobiety, aby wbrew panującym stereotypom wybierały ten zawód. Czy marzysz o tym, żeby zasiąść za sterami samolotu? A może chcesz dowiedzieć się, jak zostać pilotem liniowym? Od marzeń o pracy w kokpicie do 1000 godzin w chmurach. Klaudia Kozińska, pierwszy oficer Boeinga 737, opowie, jak wyglądała jej droga. Cześć Klaudia. Cześć Julita, Miło Ci widzieć, skąd wróciłaś? ze słonecznej Nicei. Obecnie pracujesz jako pierwszy oficer na Boeingach 737 i całe Twoje życie kręci się wokół lotnictwa. Kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, chcę zostać pilotem? Wszystko zaczęło się od pierwszego lotu samolotem pasażerskim, być może dość banalnie, ale ten lot wywarł na mnie tak ogromne wrażenie. Po powrocie zaczęłam interesować się lotnictwem, czytać książki, magazyny, oglądać filmy, a 2 lata później, w wieku 16 lat, zrobiłam podstawowy kurs szybowcowy i wtedy utwierdziłam się, że latanie to jest coś, co chcę w życiu robić i zostać pilotem. Co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem? Od czego zacząć? Chcąc rozpocząć karierę pilota liniowego, należy wybrać jedną z 2 ścieżek rozwoju. Pierwszą ścieżką, najbardziej powszechną, jest wybór uczelni wyższej, gdzie zdobywamy wymagane uprawnienia i licencje. Opcją drugą jest wybór ścieżki komercyjnej, czyli wybór ośrodka kształcenia lotniczego, w którym zdobywamy te uprawnienia drogą prywatną, lub programu kadeckiego, które oferują niektóre linie lotnicze, w tym LOT w LOT Flight Academy. Opcja uczelniana zajmuje około 5 lat i realizują je następujące uczelnie w Polsce. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Poznańska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Politechnika Śląska. Wybór prywatnej ścieżki kształcenia trwa średnio około 3 lata i zależy od dyspozycyjności kandydata, dostępności instruktorów, samolotów i zaplecza lotniskowego. Ścieżka ta jest bardziej dopasowana do indywidualnych potrzeb kandydata i jest realizowana przez ośrodki kształcenia lotniczego, które są certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce. A jak wyglądała Twoja droga? Gdzie Ty postanowiłaś się szkolić? Ja wybrałam uczelnię wyższą. Studiowałam na Politechnice Rzeszowskiej na specjalności pilotaż. Tam realizowałam program studiów oraz jednocześnie latałam i zdobywałam kolejne uprawnienia i wymaganą licencję. A powiedz, co było dla Ciebie największym wyzwaniem w nauce pilotażu? Myślę, że dla wszystkich uczniów pilotów ten początkowy etap jest dość wymagający, w szczególności obeznanie się z samolotem pod kątem technicznym i manualnym. Starty i lądowania wymagają dużego skupienia, wyrobienia sobie pewnych nawyków, no i generalnie wyczucia tego samolotu. Myślę, że to jest najtrudniejsze na początku. Klaudia, to może przejdźmy do kokpitu i opowiesz mi, dlaczego wybrałaś LOT? Zapraszam! Dlaczego LOT? Przede wszystkim dlatego, że jest to nasz narodowy przewoźnik z kilkudziesięcioletnią tradycją. Posiada nowoczesną flotę samolotów, stale rozwijającą się siatkę połączeń od lotów krótko po dalekodystansowe. Jest bardzo fajna, miła atmosfera w pracy, stabilny grafik. Dla mnie również dużym plusem jest baza w Warszawie oraz to, że pilotów nie obciąża się kosztami szkolenia na tym. Obecnie latasz na samolotach Boeing 737, a co było wcześniej? Czy latałaś na jakimś innym typie samolotu? Nie, Boeing 737 jest to mój pierwszy liniowy typ. Zaraz po rekrutacji odbyłam szkolenie type rating, czyli szkolenie teoretyczne, następnie szkolenie praktyczne na symulatorze. Później odbyły się kręgi nadlotniskowe z instruktorem, a następnie praktyka na linii. Oczywiście zakończony egzaminem. Świeżo upieczony pilot linii lotniczej, pracuje na stanowisku pierwszego oficera, zajmuje prawy fotel w kokpicie. Następnie w miarę upływu czasu, nalotu i doświadczenia oraz sytuacji rynkowej i możliwościami linii lotniczej ma możliwość awansu kapitańskiego. Tu odbywa się również kolejna rekrutacja. Po odbyciu odpowiednich szkoleń i egzaminach pilot zmienia fotel na lewy, staje się kapitanem i dowódcą statku powietrznego. Kolejnymi etapami jest zostanie instruktorem liniowym
a następnie egzaminatorem. Generalnie przechodząc do linii lotniczej zaczynamy od małych typów, w naszym przypadku od Embraera lub Boeinga 737, a następnie wraz z upływem czasu, doświadczeniem i nalotem mamy możliwość przejścia na większy typ, czyli Boeinga 787 Dreamliner. Niedawno zostałaś mamą. Jak zmieniła się Twoja codzienność w pracy? Zdecydowanie się zmieniła. W szczególności ten powrót do pracy i pierwsze miesiące były dużym wyzwaniem, bo musiałam oddzielić tę nową rolę mamy od tej roli zawodowej. No i kwestia organizacji i planowania musiała wyjść na wysoki poziom, ponieważ mój mąż również jest pilotem. Wiele osób marzy o Twoim zawodzie. Jakie cechy powinien mieć dobry pilot? Przede wszystkim pilot powinien być odpowiedzialną osobą, w szybki i trafny sposób podejmować decyzje, przeprowadzać dobre analizy, powinien potrafić działać pod presją czasu, być odporny na stres oraz mieć doskonałą znajomość procedur. Jakie są wymagania dla osób, które chcą zostać pilotem samolotów lotu? Kandydat powinien mieć ukończone 21 lat, minimalny nalot na samolotach to 200 godzin, powinien posiadać licencję EASA Part FCL lub ICAO APPLA lub licencję EASA Part FCL CPLA wraz z ukończonym egzaminem teoretycznym APPLA, nalot na samolocie CS-25 lub ukończone szkolenie IRME wraz z ukończonym szkoleniem MCC oraz UPRT Advanced, ukończone szkolenie JOC, czyli Jet Orientation Course. Minimalny poziom języka angielskiego jest to ICAO Level 4, English Proficiency. Powinien posiadać również orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej oraz pozwolenie na pobyt i pracę na terenie Unii Europejskiej. Tych wymagań jest bardzo dużo. Powiedzmy, że spełniam je wszystkie i chcę zostać pilotem lotu. Co dalej? Po wysłaniu aplikacji wraz z odpowiednimi dokumentami, po wstępnej analizie otrzymujemy informacje o terminie rekrutacji. Jest to rekrutacja wieloetapowa. Te etapy to m.in. testy psychometryczne, symulator oraz screening techniczny. Następnie odbywa się rozmowa z komisją oraz działem HR. Po pozytywnym przejściu tych wszystkich etapów otrzymujemy informacje o tym, na jaki typ samolotu zostaliśmy zakwalifikowani oraz o terminie szkolenia. A co sprawia Ci największą satysfakcję w lataniu? Przede wszystkim bardzo lubię tę pracę i daje mi dużo satysfakcji. Czy jest to standardowo dobrze wykonany rejs, czy też są to nietypowe, ciężkie sytuacje, z którymi musimy sobie poradzić. Uważam, że jest to zawód bardzo wymagający, ale jesteśmy przygotowani na nieprzewidziane sytuacje dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Oczywiście muszę wspomnieć o pięknych widokach, wschodach i zachodach słońca. W szczególności te wschody rekompensują nam wczesne wstawanie. Lotnictwo daje niezapomniane wrażenia, mnóstwo pozytywnej energii, ale uczy też mnóstwo cierpliwości i pokory oraz zachęca do podnoszenia sobie poprzeczki. Pamiętam moje pierwsze lądowanie na samolocie po przerwie macierzyńskiej. Było bardzo wymagające, ponieważ były silne porywy wiatru, wiatr był boczny, więc było to wyzwanie i ogromna satysfakcja po dobrym lądowaniu. Jak wspominasz swój pierwszy lot jako pierwszy oficer Boeinga 737? Bardzo dobrze. Mój pierwszy lot odbył się do Tel Awiwu. Był to rejs nocny, więc jak wiemy są to bardzo wymagające i ciężkie rejsy. Natomiast byłam tak szczęśliwa, że egzaminy są już za mną, że ten lot minął mi bardzo szybko i przyjemnie. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy zaczynałam się szkolić. Wycięłam zdjęcie pani pierwszej oficer z magazynu lotniczego i powiesiłam sobie na tablicy korkowej. Paradoksalnie był to Boeing 737 i po wielu latach, kiedy wszystko się udało i zostałam również tym pilotem, czyli marzenia moje się spełniły, spotkałam tę panią oficer na korytarzu w pracy. Więc było to takie piękne zwieńczenie moich marzeń. Czy masz jakieś rady dla osób, które tak jak Ty chciałyby zostać pilotem?
Tak, przede wszystkim, aby konsekwentnie i cierpliwie dążyli do wyznaczonego celu, nie poddawali się. Zachęcam też również wszystkie kobiety, aby wbrew panującym stereotypom wybierały ten zawód. Świat się zmienia, na samym Boeingu 737 mamy obecnie około 20 kobiet, więc zachęcamy, aby realizowały swoje marzenia. Klaudia, bardzo dziękuję Ci za Twoją historię i ogromną dawkę wiedzy i życzę Ci dalszych sukcesów. Również dziękuję i trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy tak jak ja chcą być pilotem. Dołącz do grona pilotów. Czekamy na Ciebie. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj nam łapkę w górę. Masz dodatkowe pytania? Zostaw je w komentarzu. Subskrybuj nasz kanał po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.